Witam serdecznie. Dziś zapraszam na film o wieloplamkach. Wieloplamka, a raczej jednoplamka, której podgatunkiem ma być wieloplamka, ale o systematyce sobie porozmawiamy chwilkę później. Więc nasze wieloplamki Phalloceras caudimaculatus reticulata auratum pochodzą z Brazylii, z Urugwaju, Paragwaju oraz Argentyny. Zobaczcie sobie, tutaj są jedne z habitatów tych ryb. To oczywiście nie wszystkie, tylko kilka przykładowych, które znalazłem. Jeżeli chodzi o te rybki, jeśli chodzi o ich systematykę, jest to dość skomplikowana sprawa. Do 2000, a może inaczej, pierwsze co chciałbym z ciekawostek wspomnieć, to to, że wieloplamki są jednymi z pierwszych ryb akwariowych. Zostały sprowadzone już w 1898 roku. No i przez długi czas właśnie były to wieloplamki, czy też jednoplamki, albo też inaczej jeszcze po polsku jednoplamek żyworodny, czy też jednoplamka żyworodna. Natomiast w 2008 roku się to zmieniło i z rodzaju, który był monogatunkowy, nagle powstało 21 gatunków. Te 21 gatunków i tabelę możecie zobaczyć tutaj. No, jak widać, to dość skomplikowane teraz jest. I no raczej w przypadku moich ryb można przypuszczać, że są to rzeczywiście te Caudimaculatus reticulata auratum. Zaraz wyjaśnię, czemu taka skomplikowana nazwa. W każdym razie teraz jest 21 gatunków. Jeżeli popatrzeć na te gatunki, na zdjęcia dostępne, no ryby różnią się widocznie, natomiast one wcześniej były uznawane za te jednoplamki. Główne różnice, jakie odróżniają te gatunki, to umiejscowienie brodawki moczowo-płciowej, moczowo-odbytowej, chciałem powiedzieć, do podstawy pierwszego promienia płetwy ogonowej. Czyli w zależności od tego, jak ta brodawka jest względem tego promienia ustawiona, no to wyróżnia się właśnie różne gatunki na tej podstawie. Kolejnym czynnikiem, który systematyzuje te ryby, jest obecność lub też nie, a w przypadku obecności to umiejscowienie haczyków specjalnych na penisie samca. Czyli jedne ryby mają ten haczyk, inne nie. I jeszcze odróżnia poszczególne gatunki to, jak te haczyki i gdzie są wykształcone. Kolejnym z kryteriów jest ilość promieni w płetwie grzbietowej. Jednym z kryteriów też akurat jest, na tej podstawie wyszczególnia się osobny gatunek. W przypadku tych gatunków, które mają tą jedną plamkę, ta plamka może być owalna lub rozciągnięta. To też tworzy kolejny gatunek.
Także naprawdę jest to dość skomplikowane obecnie. Zostawiam w linkach, zostawiam w opisie link do artykułu dotyczącego systematyki tych ryb. Bardzo dobry artykuł. Można go ściągnąć sobie na komputer w PDF-ie za darmo. I teraz tak, w tej starej nomenklaturze jeszcze sprzed 2008 roku ten akurat podgatunek według tej nomenklatury, czyli Phyloceras caudimaculatus. Jeżeli tak jak w przypadku tej samicy, jak ona jest w miejscu mocno oświetlonym, widać, że one są żółtawe, no to należy dodać w nazwie auratum. No i żeby odróżnić nasze ryby od tej jednoplamki, która była wcześniej, która właśnie posiadała tą plamkę jedną lub wcale, dlatego też mylnie była nazywana złotą gambuzją na przykład, no to dla tej odmiany jeszcze należy dodać nazwę reticulata. Stąd jest Phyloceras caudimaculatus, odmiana z plamami reticulata o żółto-złotej skórze, czyli auratum. Czyli jeszcze raz w całości Phyloceras caudimaculatus reticulata auratum. Trochę pokomplikowane to jest. To jest bardzo ciekawe i to ustawicznie trafiam na to. Jak człowiek zacznie głębiej grzebać i chce się dowiedzieć czegoś więcej o swoich rybach, to nagle okazuje się, że wcale to nie jest jeden gatunek, tylko jest ich ileś tam 10. To jest bardzo ciekawe. Oczywiście tych pozostałych gatunków to ja nawet w ogrodach zoologicznych nie widziałem. Także nawet nie wiedziałem nigdzie na grupach facebookowych, żeby ktokolwiek publikował fotki czy też filmiki z takimi rybami. Także przypuszczam, że te strasznie rzadkie są te inne gatunki. No i w zasadzie bez uśmiercenia ryby no, nie da się rozróżnić tych gatunków między sobą. No jedynie może gdyby zrobić zdjęcie no i próbować liczyć te promienie płetwy grzbietowej, no to może by to było możliwe. Jeżeli chodzi o środowisko życia tych ryb, to jest zaskakujące. Na zdjęciach widzieliście Lagua dos Patos, czyli lagunę kaczek. Żyją tam też na przykład loricarie. I co ciekawe, o ile pH dla tych ryb nie jest jakieś zadziwiające od 7 do 8, no to jeżeli chodzi o twardość ogólną, no to zawiera się ona w granicach 70 do 400, co jest dla mnie zaskakujące, że w dość miękkiej wodzie mogą żyć. Jeżeli chodzi o GH, no bo KH może być dużo większe przy tym niż takie zazwyczaj spotykane w akwariach z freshwater. Jeżeli chodzi o temperaturę, jaką te ryby lubią, no zalecana jest temperatura według różnych źródeł między 18 a 24, 16, 23. Czytałem też, że ryby nie rozmnażają się powyżej 22 stopni i faktem jest, że ryb młodych jest dużo mniej przy takiej temperaturze i różnią się kolorystyką. Im wyższa jest temperatura, w której dojrzewają młode ryby, tym mniej mają one plamek. Powyżej temperatury 22 stopni tych plamek jest bardzo mało. Może też stąd wynikają błędy w określaniu, czym są te ryby, bo ryby hodowane w cieplejszej wodzie będą się znacznie różnić od moich. I taka była moja pierwsza populacja tych ryb, które miałem wcześniej. Były też generalnie dużo mniejsze.
ale myślę, że na wzrost tych ryb wpływ też ma temperatura. Im jest ona niższa, tym większe one rosną, tak mi się wydaje. Moje wnioski wynikają z tego, że ta tutaj olbrzymia samica, moje wcześniejsze ryby były maksymalnie o takie duże jak ta tutaj płynie, a tu jest taka wielka samica, ponad 5 cm ma, około 6, i ona od kwietnia była do jakieś 2 tygodnie temu ją zabrałem, czyli do połowy września, w kajfasie w ogrodzie. Tam była temperatura 10 stopni. Bez problemu ryby przeżyły. Miałem tam 3 samice i samca. Niestety samiec zaginął. Druga z samic płynie tutaj u dołu i trzecia jest tutaj. One też wyraźnie są większe od pozostałych ryb. No ale największa jest ta tutaj samica olbrzym. Dalej co do tej temperatury, no, ryby są niezwykle plastyczne pod względem temperatury. Tak jak mówię, optimum jest gdzieś między 18 według mnie a 22 stopnie, ale ryby są w stanie przetrwać epizody nawet potem z temperaturami 30 stopni, jak też są w stanie wytrzymać krótkotrwałe spadki temperatury poniżej 5 stopni. Także niezwykle plastyczna ryba, no można powiedzieć twarda. Co ciekawe, oprócz tego, że występuje właśnie w Brazylii, Paragwaju, Urugwaju i Argentynie, została sprowadzona także na Nową Zelandię, do Australii, występuje też w Malawi, no i w innych krajach, gdzie została rzekomo sprowadzona do tępienia plagi komarów. Damy im trochę jedzenia. W diecie tych ryb nie powinno zabraknąć glonów, no i nie powinno też zabraknąć pokarmu mięsnego, żywego. To poprawia ich kondycję. Nie są takie zgnuśniałe, kiedy dostają żywą karmę. Naprawdę lubią tą karmę. Teraz dałem rozwielitki. Zjadają też mrożony plankton w postaci larw ochotek, mrożonej dafni, czyli rozwielitki, oczlika, mrożonego kryla zjadają. Także nie ma z nimi problemu, jeżeli chodzi o karmienie. Bez problemu można je karmić suchą karmą, przy czym nie powinno się karmić wyłącznie suchą, monotonnie, bo to z czasem doprowadza do problemów z jelitami. Jeżeli chodzi o dymorfizm płciowy, to bardzo charakterystyczny jest. Widać, panowie są mniejsi, smuklejsi, no i posiadają gonopodium, no, którego właśnie budowa jest podstawą do systematyki tych ryb, między innymi. Jeżeli chodzi o rozród, to co 40 dni samica rodzi do 80 młodych nawet. No wiem, że w tej starej populacji, którą miałem, dość dużo tych młodych było i pojawiało się nagle ich tam multum. Zaleca się odławianie samicy przed porodem, ze względu na to, że no, one polują na swój narybek. Ten kanibalizm jest u nich na tyle silny, że no, zaleca się odławianie samicy. Bardzo podobne są pod tym względem do gambuzji, które też polują na swoje młode. Jeżeli chodzi o budowę zbiornika dla tych ryb, powinien on być jasno oświetlony. Oczywiście miejsca do pływania, z tyłu jakiś gąszcz, żeby mógł się narybek uchronić, jeżeli nie odłowimy samicy. Rośliny pływające z długimi korzeniami, pistia jest bardzo dobra. Może być limnobium,
Nie wiem, piscia teraz jest chyba zakazana, nie wiem, chyba tak. No, w każdym razie, no, polecam piaszczyste, tak jak u mnie. Jeżeli chodzi o litraż, dla takiej grupy tutaj jest u mnie 13 ryb. No to wystarczy akwarium takie jak tutaj widzicie, 60 na 30 na 30. Swego czasu miałem tutaj naprawdę zupę rybną z tych wieloplamek. Stosunkowo proste ryby, chociaż można mieć problemy z rozmnażaniem. Wcześniejsza grupa, która mi wymarła początkowo, no, była eksplozja, a później po prostu nic i nic było już do końca, aż wymarły. Następnie udało mi się oczywiście u Tomasa zdobyć to tutaj te 3 samice, które pokazywałem jako te, które zimowały, plus 2 samce. No, ale jeden samczyk mi padł. No i na wiosnę moje ryby poszły do zimowania. Niedawno udało mi się zdobyć kolejnych 10 ryb. No i w związku z tym tamte 3 sobie wróciły z powrotem. No i moim zdaniem ryby, które mają epizod w zimnej wodzie, no rosną większe, są masywniejsze, wydaje mi się, że wręcz są zdrowsze po prostu. Na pewno jak się na nią popatrzy, czerń i żółć na tej samicy jest dużo intensywniejsza niż na tych rybach, które teraz kupiłem. Tam oczywiście jest samczyk, który z założenia jest bardziej nakrapiany od samiczki, ale już mogę powiedzieć, że ta na przykład tutaj ryba wychowywała się w wyższej temperaturze i przypuszczam, że jest to ryba z lata, ponieważ ryby urodzone w lecie zawsze mają mniej kropek, no bo jest wyższa temperatura. Ciekawi mnie, czy ilość tych kropek się zwiększa, jeżeli właśnie ryba przezimuje w zimnej wodzie. Myślę, że można by spróbować w przyszłym roku zrobić taki eksperyment. Te najmniej wybarwione ryby odłowić, powiedzmy 3-4 i przetrzymać je przez 3-4 miesiące w chłodzie. Od połowy kwietnia, no jeżeli już temperatura ma powyżej 10 stopni wody, no to można je spokojnie przenieść, według mnie. Naprawdę świetnie się te ryby czuły w kajfasie. Przypuszczam, że mojego samczyka jakiś ptak po prostu złapał, ponieważ uwielbiał się wygrzewać tuż przy powierzchni, wśród roślin. Ale widać było, że te ryby się cieszą tym pobytem właśnie na zewnątrz. No i myślę, że można by było tak spróbować zrobić, żeby porównać, jak to będzie z tą kolorystyką. Oczywiście liczę, że moje ryby się rozmnożą. Czekam na młode od tej wielkiej samicy. Jak już będzie odpowiednio pękata, to zamierzam ją przenieść. W przypadku wcześniejszej grupy nie widziałem aż tak silnego kanibalizmu, ponieważ tych młodych było dość sporo. Tak więc zobaczymy, jak to będzie tym razem. Myślę, że to już wszystko na temat tych ryb. Jeżeli bylibyście zainteresowani, kiedyś w przyszłości mógłbym nakręcić jakiś dłuższy filmik na temat całego tego rodzaju. To już mi chodzi od pewnego czasu po głowie. Oprócz takich filmów dotyczących pojedynczych gatunków, można by było zrobić film na temat całego rodzaju, dłuższy. No i przypuszczam, że taki film to jest minimum godzina do półtorej, żeby zrobić taki lepsiejszy wykład na ten temat. Możecie napisać w komentarzach, co na ten temat myślicie. Czy oglądalibyście takie filmy? Jeżeli tak, no to warto poświęcić czas i nakręcić coś takiego. No tym bardziej, że w języku polskim nie mamy tego typu filmów.
Na dzisiaj to już wszystko, tak jak wspomniałem. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam do piątkowej ryby. Cześć!